Cześć moi mili, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Dzisiaj pomówimy o tym, że jest paniczka, czy umotywowana, czy też nie, to nie mnie to oceniać, ale jak tytułuję, grypa atakuje, przychodnie, szpitale, pełne chorych i tak dalej. Z faktami się nie dyskutuje, faktycznie ludzie chorują. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, co nam oferuje system medyczny, czyli system opieki w chorobie, nieskuteczny system opieki w chorobie, dodajmy, bo trudno to nazwać służbą zdrowia. Ja w ogóle nie znoszę takich eufemizmów, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, albo w ogóle nic nie mają. Jaka służba zdrowia? No więc ta służba, medycyna zajmuje się zdrowymi czy chorymi? No więc raczej to jest opieka nad chorobą, nad chorymi, tak to trzeba by nazwać, a nie Ministerstwo Zdrowia. Jakiego zdrowia w ogóle Ministerstwo Zdrowia? Śmiech na sali i tak dalej. Przepraszam, że zgryźliwy jestem. Wiek chyba swoje robi. Zgryźliwość i tak dalej, ale wkurzają mnie pewne kłamstwa i tutaj będziemy też mówić o zakłamaniu, o niechęciach, o tym, że niektórzy nie chcą się kompletnie nauczyć, nie chcą zmieniać swoich paradygmatów, chociaż widzą nieskuteczność tego wszystkiego, co robią i koniec, kropka. Taka jest po prostu prawda. I teraz posłuchajcie, zanim rozpocznę właściwą audycję, to część komercyjna, reklamowa. Tak to przewrotnie nazywam, natomiast mówiłem już w kilku audycjach, że po prostu, żebyście wiedzieli, bo pytacie mnie, gdzie można dostać te paski do pomiaru pH poranego moczu, więc mam tutaj takie paseczki. Oczywiście i one są na mojej stronie do kupna na www.januszdabrowski.pl. Najtaniej, relatywnie najtaniej wyjdzie razem w takim komplecie, czego mogłeś nie wiedzieć jeszcze o zakwaszeniu organizmu. Przede wszystkim i paseczki są, więc rano te paseczki są takie dość szerokie, więc bierzemy te takie okładki, przeginamy tutaj do siebie, przecinamy te paski wzdłuż na pół. Ja te paski już u siebie przeciąłem i wystarczy wówczas, słuchajcie, pół paseczka, 1/3 poranny mocz, środkowy strumień, lekko zwilżyć i później widzimy, co się dzieje. Czy te paski są żółte, czy lekko tak jakby żółto-zielonkawe, czy już wchodzimy na niebieskie i tak dalej, i wtedy jest jasna sprawa. Te granatowe paski, czyli poziom 7,7,4, tu 7,4, tu 7, ewentualnie to są charakterystyczne albo dla osób wybitnie, absolutnie zdrowych. Po prostu już ktoś jest zdrowy, ktoś ma prawidłowe pH, albo co gorsza, ma już poważny problem, bo nerki mu nieprawidłowo pracują i wtedy, kiedy nerki są stany zapalne, piasek i tak kamica nerkowa i tak dalej, kiedy już nie pracują, to wtedy również paseczki będą granatowe, czyli będą miały wysokie pH. Dlaczego? Dlatego, że w takim przypadku w organizmie, bo co zakwasza organizm, takie krótkie przypomnienie, a później przejdziemy do tematu. Jony wodorowe, czyli protony wodoru, które są wychwytywane w kanalikach nerkowych, wytwarzane z tych protonów, służą one do wytwarzania amoniaku, silnej zasady amonowej. Ta silna zasada amonowa barwi te papierki na granat, ale to oznacza, że nerki są już naprawdę, to już jest końcówka ich pracy i to jest bardzo, bardzo niebezpieczny stan dla zdrowia, bo jeżeli nerki siądą, to koniec z naszym zdrowiem. Medycyna chińska mówi, nerki to jest matka i ojciec wszystkich chorób. Oczywiście możemy dodać do tego jeszcze wątrobę, jelitko i tak dalej, ale nereczki. Jeżeli nereczki siądą, to już jest klops. Zresztą ja nakręciłem różnego rodzaju audycje na ten temat, o nerkach również, także jeszcze raz powtarzam, w razie czego, żebyście wiedzieli, jest taki zestaw. Można oddzielnie kupić paski, można oddzielnie kupić tą książkę, ale najlepiej byłoby
najtaniej to wam wyjdzie po prostu razem. Zresztą jest wytłumaczenie w środku książki, jak stosować, jakie są normy prawidłowe, fizjologiczne pH porannego moczu, więc jednocześnie otrzymujecie całą instrukcję kompendium. Dobrze. Zabieramy się za naszą audycję, a więc powiedziałem, że jest paniczka, coraz więcej ludzi choruje, grypka, nie grypka i tak dalej. I to począwszy od stycznia, grudzień, styczeń, luty, nawet marzec, nawet w kwietniu się zdarzają jeszcze ciągle problemy i znowu zaczyna się straszenie. Oprę się tutaj znowu na artykule, uwielbiam akurat tak sobie po prostu czytać to i polemizować, dodawać coś po prostu od siebie, dlatego że to są można w trakcie wychwycić sposób myślenia tych, którzy uważają, że oni odpowiadają za nasze zdrowie. Za moje zdrowie to ja odpowiadam i ja dbam o moją odporność. Ja w ogóle nie choruję od wielu, wielu lat. Tak prawdę mówiąc, nie chwytają mnie jakieś infekcje czasami, ale to słuchajcie, no ja nie żyję na jakiejś oddzielnej planecie, w jakiejś izolacji. Przeżywam różne stresy, różne historie, a więc mają prawo mnie też łapać, próbować łapać jakieś infekcje, ale ja w takich przypadkach sobie bardzo szybko sobie po prostu poradzę. Zwiększonej ilości suplementów, które zażywam bardzo regularnie od 12 lat, sprawa załatwiona. No, mam kolosalne doświadczenie pod tym względem. Ale teraz słuchajcie, udostępnię ekran i porozmawiamy o tej naszej dzisiejszej sytuacji. Posłuchajcie, jest tutaj na TOK FM był artykuł. Momencik, tylko tutaj zwiększyć czcionkę, żeby łatwiej było czytać dla Was. Fala grypy z niebezpiecznymi powikłaniami. Luty będzie trudny, bo to był artykuł napisany 5 lutego 2005 roku. Chciałem tą audycję wcześniej zrealizować, ale tak się to po prostu ciągnęło, ale ona ciągle jest aktualna, bo tu chodzi o mentalność ludzi, którzy się nami niby mają zajmować. Jesteśmy w tej chwili w okresie ciszy covidowej przed kolejną falą. Niestety muszę to z bólem przyznać, że mamy już nowe warianty, które krążą poza Europą. Mówił dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny w poranku Radia Tok FM. Chcę powiedzieć, że ten główny inspektor sanitarny, który tak się mocno wypowiada, który straszy karami 50 000 złotych kar dla rodziców, którzy nie zaszczepili dzieci. Od kwietnia ruszyła akcja sanepidu sprawdzania dzieci zaszczepione, niezaszczepione i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy się dobrze rozumieli, wielokrotnie mówię o tym, że nie jestem antyszczepionkowcem. Jeżeli ktoś uważa, że jestem, to niech sobie myśli i niech sobie idzie po prostu gdzie sobie chce. Tłumaczyłem wielokrotnie, jeżeli mam się udać do krajów afrykańskich, na przykład Afryka Równikowa, to się muszę zaszczepić na choroby tropikalne. Jeżeli pogryzł mnie pies na przykład i grozi mi wścieklizna, chociaż nigdy nic nie wiadomo, może pies będzie zagrożony, jak mnie pogryzie, to w tym momencie muszę przyjąć szczepionkę przeciwko wściekliźnie, bo wścieklizna to jest 100% umieralności, o ile się nie mylę i tak dalej. A więc nie jestem antyszczepionkowcem, ale w jednej z audycji mówiłem, co zawierają dzisiejsze szczepionki, zwłaszcza szczepionki typu mRNA. Co zmieniają i wy doskonale o tym wiecie, bo w tej chwili materiałów, publikacji jest masa. Po tej chucpie z 2019, 2020, 2021 roku wyszły na światło dzienne. W tym czasie, kiedy była ta chucpa, wielu lekarzy, wielu uczciwych naukowców mówiło głośno o tym. Byli sekowani, lekarzom odbierano prawo wykonywania zawodu i tak dalej, i tak dalej. To spotkało doktora nauk medycznych Zbigniewa Martykę, doktor Sienkiewicz, doktor Frydrychowski, który spalił swoje uprawnienia wykonywania zawodu na wizji po prostu. Szacunek ogromny dla tych ludzi. I było wielu jeszcze innych podobnych. Trudno nawet wyliczyć nazwiska wszystkie. Ale była również banda podłych, wstrętnych ludzi. I to mniejsza z tym już w tej chwili. A więc tak to się przedstawia, wszyscy w szmatach, jakby to miało chronić przed czymś. Przypomnę tylko, że jeżeli mamy nawet tą szmatę na twarzy,
to ten cały oprząd, słuchajcie, to te otworki w tej szmacie są 1000 razy większe od wirusa. 1000 razy większe. Przeciętny wirus ma wielkość 100 nanometrów. 1 nanometr to jest 1 miliardowa metra, czyli 1 milionowa milimetra. Więc tak jakby to jest sytuacja, jakby próbować chronić nasze przedwórko przed komarami, budując płot z siatki zwyczajnej, ogrodowej. Bzdura nad bzdurami. To i co? Lekarze o tym nie wiedzą? Maseczkę chirurg powinien zmieniać co mniej więcej 20, chyba 5-30 minut. I te maseczki są zmieniane. Pytanie, czy są takie same, jak nam kazali zakładać. Dobrze, dalej. W styczniu odnotowano 100% wzrost zachorowań na grypę. Jesteśmy na krzywej wznoszącej fali epidemicznej. Nasze społeczeństwo w sensie odpornościowym słabnie, powiedział w TOK FM dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Mam pytanie do doktora Grzesiowskiego, do pediatry, który nie jest immunologiem, ale który jest określany jako ekspert od zakażeń. Jaki ekspert od zakażeń, jeżeli nie jest immunologiem? I to w rozmowie z dziennikarzem, z panem Rymanowskim, mówił o tym doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, którego ciągają po sądach lekarskich. Chwała Bogu, mówi, że jaki to problem, niech mnie odbierają, że już jestem na emeryturze. Zasłużony lekarz. Smarkacze po prostu mu odbierają prawo wykonywania zawodu. Smarkateria po prostu, która nie jest godna miana w ogóle lekarza. I tyle. Więc pytanie do doktora Grzesiowskiego. A dlaczego nasze społeczeństwo w sensie odpornościowym słabnie? Co jest przyczyną? Spodziewam się, że doktor Grzesiowski szybko to odpowie na pytanie, bo się nie szczepią ludzie. Obecnie mamy do czynienia z falą grypy, wzrasta liczba zachorowań na RSV, a COVID prawie nie ma, COVID-u prawie nie ma. Wirus COVID powróci w marcu lub w kwietniu, przewiduje dr Grzesiowski. Jasnowic, prorok. Każda fala epidemiczna ma swoją dynamikę. Jesteśmy na krzywej wznoszącej, stwierdził dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny w poranku Radia TOK FM. Szczyt jeszcze przed nami skomentował, mówiąc o trwającej epidemii grypy. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w pierwszej połowie stycznia zgłoszono około 100 000 zachorowań na grypę, w drugiej połowie stycznia już 200 000. To 100% wzrost zachorowań na grypę, podkreślił Grzesiowski. Jak zaznaczył szef GIS-u, dane te obejmują jedynie zgłoszenia z gabinetów medycyny rodzinnej, a w statystykach nie ma chorujących osób, które same robią testy i nie zgłaszają się do lekarza. Luty będzie trudny, ostrzegł gość Macieja Głogowskiego, dziennikarza prowadzącego wywiad. Trwa okres wzrostów liczby zachorowań, wciąż jeszcze utrzymują się niskie temperatury. Aha, to niska temperatura jest przyczyną pojawienia się wirusów. Nie ma mechanizmów, które mogą spowodować spadek zachorowań. Nie ma mechanizmów, które mogą spowodować spadek zachorowań. Doktorze Grzesiowski, to zacznij się pan uczyć po prostu. Bo inni pana koledzy lekarze znają te metody. Między innymi doktor Martyka. Według ekspert od 7 boleści, sytuacja może się poprawić w niektórych województwach ze względu na ferie. Dzieci w tym okresie nie zarażają się w szkole. W tej grupie wiekowej może być mniej zachorowań, ale już widzimy, że ta największa fala zachorowań przesuwa się na osoby dorosłe. To zawsze wzbudza duży niepokój, ponieważ dzieci chorują częściej, ale rzadziej mają powikłania. Dorośli, w szczególności seniorzy, chorują rzadziej, ale jeżeli już zachorują, to więcej z tych osób trafia do szpitali, wskazał główny inspektor sanitarny. Znowu mam pytanie, dlaczego seniorzy chorują i więcej z nich trafia do szpitali? Dlaczego? Czy może pan, panie doktorze Grzesiowski, odpowiedzieć na to pytanie?
Według danych GIS-u od początku sezonu zachorowań odnotowano 1000 zgonów spowodowanych powikłaniami po grypie. Nasze społeczeństwo w sensie odpornościowym słabnie. Mamy więcej osób w wieku senioralnym, a to one przede wszystkim umierają. Absolutna większość przypadków, które zakończyły się śmiercią, to osoby 65+. Plus. Zaznaczył gość audycji Macieja Głogowskiego. Społeczeństwo dłużej żyje, ale nie szczepiąc się, otwiera pole dla wirusa. A jak to było 50, 60, 70 lat temu? Było tyle przypadków grypy i tak samo ludzie umierali. Była grypa hiszpanka w czasie I wojny światowej. Nieprzypadkowo, ale okazało się, że można było sobie poradzić z tą hiszpanką. Jak ktoś chce, to może po prostu poczytać i znaleźć, jak sobie poradzono z hiszpanką, podając ludziom wodorowęglan sodu, czyli inaczej kwaśny węglan sodu, czyli inaczej zwykłą sodę. I teraz przypomnienie. Grypa jest chorobą wirusową. Wirus. Ja w jednej z audycji tłumaczyłem. Jest tak zwany kapsyd, otoczka białkowo-lipidowa, czyli białkowo-tłuszczowa, w której zamknięty jest albo sekwencja informacji w postaci DNA, albo w postaci RNA, czyli kwas dezoksyrybonukleinowy lub rybonukleinowy. I taki wirus wnika w nas poprzez śluzówkę nosa, poprzez oczy, poprzez usta, poprzez rany jakieś po prostu mamy na dłoniach i tak dalej, zarażamy się, jest infekcja drogą kropelkową i tak dalej. I co dalej? Taki wirus dokleja się do naszej komórki. I jego zadaniem jest wylać wnętrze swoje, zawartość tego kapsydu, czyli przekazać informacje RNA na przykład, do wnętrza naszej komórki i dalej to się replikuje, bo komórka jest takim jakby swoistym żywicielem, nazwijmy to tak. Przepraszam od razu fachowców, którzy mogą mnie poprawić, ale ja mówię takim zwykłym językiem. Ale kiedy ta otoczka tego wirusa rozpadnie się, że tak powiem, zostanie zlikwidowana, żeby jego wnętrze wylało się do wnętrza naszej komórki? Wtedy, kiedy otoczenie tego wirusa i naszych komórek jest kwaśne, kiedy jest niskie, czyli kiedy jest niskie pH przestrzeni międzykomórkowych, czyli tak zwanego interstycjum, w której to przestrzeni pływają nasze komórki. Więc ten kwas tak jakby rozpuszcza tą otoczkę wirusa i wówczas następuje wylanie, przekazanie informacji do naszej komórki. Wirusy się po prostu dochodzi do replikacji, namnażania się. Jeżeli pH przestrzeni międzykomórkowych będzie na poziomie 7,7,4, nie dojdzie do rozpuszczenia tej otoczki, nie dojdzie do infekcji. Sprawa załatwiona. W jednej z audycji o tym mówiłem. O tym mówi dr Mark Sirkas, doktor naturopatii, bardzo znana postać, napisał wiele książek. I to było stosowane właśnie w czasie hiszpanki chociażby. W jaki sposób można odkwaszać się? Właśnie sodą, zwykłą kuchenną sodą. Tylko trzeba wiedzieć jak. Ja do tego celu oczywiście używam zupełnie czegoś innego, a więc tutaj też są wodorowęglane, różnych pierwiastków cytrynianych, sprawa załatwiona. To doktor Grzesiowski o tym nie wie, nie zna historii hiszpanki, nie wie w jaki sposób ludzie sobie wówczas poradzili z tą epidemią. Taką przypadkową, to była przypadkowa. Doktor Grzesiowski oświadczył, że GIS pracuje z Ministerstwem Zdrowia nad komunikatem w sprawie wskazówek, jak postępować w kwestii epidemii grypy. Chodzi m.in. o ograniczenie ruchu w szpitalach, zawieszenie odwiedzin. Nie chcemy siać paniki, zapewnił gość Polanka. Ale jak dodał, jakieś działania podjąć trzeba. Jasne. Kapo postawić. Szmatę na twarz. Słuchajcie, w tym czasie, kiedy była ta cała chucpa, trzeba było mi też z mamą wykonać, starsza pani, pewne badania w szpitalu. Próbowano, próbowano mi zmusić do nałożenia szmaty, ale nie wiem, coś miałem chyba takiego w sobie, że mm, ci, którzy, no, niech pan założy. Ja mówię, nie założę. I koniec, kropka. I chodziłem po korytarzu, a inni patrzyli.
Kiedy w jednej z przechodni awanturę mi jedna z pań, no założyć maseczkę. Mówię, ja nie zarażam, pani zaraża, to proszę trzymać maseczkę i koniec. No ale mniejsza z tym. Według Głównego Inspektora Sanitarnego należy wrócić do zaleceń z czasów pandemii. Upadł na głowę ten główny inspektor. Ekspert mówił o konieczności korzystania z płynów do dezynfekcji. Płyny do dezynfekcji, a jakiej produkcji? Na bazie alkoholu. A co robi alkohol ze skórą? Przecież wysusza dłonie. Powstają mikropęknięcia, przez które wirusy bardzo łatwo mogą wejść do naszego organizmu. Upadł na głowę? To on o tym nie wie, lekarz, który ma za nas odpowiadać, że tak działają płyny do dezynfekcji, produkowane swego czasu przez Orlen, bo była okazja cash zbić. Pisałem o tym w jednym z pism do policji, bo byłem ciągany po sądach, znaczy nie po sądach, tylko próbowano mi tam narobić, że tak powiem, koło piórka. Ponieważ nie zameldowałem się w celu składania wyjaśnień na policji, miałem prawo wyjaśnić, zrobić to na piśmie. Zrobiłem. Ja umiem pisać i czasami lubię, więc jak się przełożyłem i być może pewne elementy tego mego długiego pisma do policji, w Ząbkach, gdzie wówczas mieszkałem koło Warszawy, wam przetoczę, zacytuję. Między innymi pisałem tam o tych płynach dezynfekcyjnych, jak one działają. Kto je wymyślił w ogóle? To jest chory umysł. Dalej, noszenie maseczek w przychodniach, jeszcze raz powtarzam, dziura w maseczce w obszędzie jest 1000 razy większa od wirusa. Łapanie komarów przy pomocy sieci z siatki do płotu. Apelował, by chory, jeśli może, zostawał w domu, robił test i dzwonił do lekarza po lek antywirusowy, by ograniczyć zarażanie. Apelować. COVID-u prawie nie ma, ale wróci. Prowadzący poranek Radia Tok FM Maciej Głogowski spytał o zachorowania na COVID-19. Bardzo ciekawe zjawisko. Widzimy w tej chwili falę grypy, a COVID-u prawie nie ma, odpowiedział Grzesiowski. Mamy sporo przypadków zachorowań na RSV, wirusa, który może wywoływać ciężkie zapalenie oskrzeli płuc, a mniej COVID. Jesteśmy w tej chwili w okresie ciszy covidowej przed kolejną falą. Niestety muszę to z bólem przyznać, że mamy już nowe warianty, które krążą poza Europą. Spodziewamy się, że koło marca, kwietnia zacznie rosnąć kolejna fala COVID-u, przeszczek szef GIS-u. No i dobrze, co zamierza w związku z tym zrobić? Szczepionki? Jakie szczepionki? Przecież tak samo jak ze szczepionkami na grypę. Jest fala epidemiczna, więc jest opracowana szczepionka na tą grypkę, która zapanowała już, załóżmy, w tym roku, ale opracowuje się szczepionkę post factum praktycznie. I teraz jest następny rok, każą nam się szczepić. A jakimi szczepionkami? Dostosowanymi do aktualnego wirusa, czy szczepionkami, które miały zwalczyć tego poprzedniego wirusa, bo zostały w magazynach, trzeba to opchnąć i państwo kupi, chyba że klienci sami kupią, bo się robi paniczkę, szczepcie się, więc, ale jaka to jest szczepionka? Pytanie. Ja nie jestem fachowcem, więc pytam fachowców, jaka to jest szczepionka? Czy to jest szczepionka na aktualny typ wirusa? Wśród chorób, na które powinniśmy się szczepić, dr Grzesiowski wyliczył również krztusiec. Zachorowania na krztusiec eksplodowały w zeszłym roku, nie tylko w Polsce, w całym regionie europejskim. Bardzo niewiele osób o tym wie, że dorosły co 10 lat powinien przyjmować szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi. To jest jedna szczepionka z 3 składnikami. Ja się nie szczepię od lat. Nie choruję na żadną błonicę, na krztusiec i tak dalej, i tak dalej. I na końcu, czy szczepiłeś się na grypę w tym sezonie? Nie. Ja nie. Czyli jestem w tej grupie 61,13%. I to byłoby na tyle.
zatrzymuje, kochani, udostępnienie, to oczywiście, tak, atak wirusów, lekarze rozkładają ręce, dzieci leżą na korytarzu i tak dalej, i tak dalej. Ojejku, po prostu słuchajcie, to jest problem. Dla was to jest nic nowego. Wiecie doskonale o co chodzi, bo tutaj na mój kanał przychodzą ludzie bardzo świadomi, którzy wiedzą, macie ogromną wiedzę. Korzystacie też z mojego kanału, wiecie jakie jest moje nastawienie. Nie znoszę kłamstwa, nie znoszę obłudy, nie znoszę tej hipokryzji. Ale oni, oni, to są bogowie na piedestale. Uważają, że posiadli wszelkie rozumy, pozjadali wszelkie rozumy. Z góry traktują wszystkich innych. Kimżeż oni są? Jednego dnia kiedyś były minister zdrowia w radio RMF FM na pytanie, a co z maseczkami, czy one chronią, czy nie chronią i tak dalej. Odpowiedział, ale w jaki sposób, do czego są te maseczki? A już chyba dzień później, czy 2 dni później, tak, muszą być maseczki. Co się działo w tym krótkim okresie? Nie mówię o innych tak zwanych ekspertach z Rady Medycznej, która do dzisiaj nie zmienia stanowiska, mimo wielu prac naukowych, które ukazały się na świecie, po tym okresie wstydu, tej chucpy, gdzie w Polsce zapłaciło życiem ponadwymiarowo 200 000 ludzi, jak dobrze pamiętam. Dalej się trzymają starego, nic się nie zmieniło. To oni mają prawo się w ogóle wypowiadać? Żenada. To jest łotrostwo. To jest moim zdaniem łotrostwo. Nie rozumiem tego. I teraz jest pytanie, bo wielu z was mówi, ale przecież jak oni mogą, bo przecież składali przysięgę Hipokratesa. Nie ma czegoś takiego jak przysięga Hipokratesa. To było kiedyś. Obecnie składa się przyrzeczenie, od wielu lat tak zwane przyrzeczenia lekarskie. Może kiedyś zrobię audycję na ten temat. Ale możecie wygooglować przyrzeczenie lekarskie i na drugim biegunie przysięga Hipokratesa. Porównajcie to dla siebie samych. I w tym przyrzeczeniu jest mowa oczywiście, że będę stosował zasady wszelkie, będę się uczył, to poznawał wiedzę, ale będę stosował również ogólnie przyjęte zasady naukowe. To jest taki hak. Jakie zasady naukowe? To, co nie zostanie przyjęte przez nas, czyli prawdziwych naukowców, to nie ma racji bytu. Czyli jeżeli ktoś coś opracował, to nie zostanie to przyjęte, to nie będzie to wdrażane, to będzie nienaukowe, to będzie szalbierstwo, to będzie foliarstwo, to będzie należało do teorii spiskowych i tak dalej. Etykietki się przykleja. Ilu lekarzom przyklejono etykietki? Właśnie przykładem jest doktor Zbigniew Martyka chociażby. I wielu innych, doktor Sienkiewicz i wielu innych. Wspaniali naprawdę lekarze z serduchem, którzy stają w prawdzie i cierpią. Te czyny po prostu ludzi, którzy niszczą swoich własnych koleżanek i kolegów, to są czyny łajdackie. Nie mówię, że ci ludzie są łajdakami, tylko ich czyny są łajdackie. Po prostu. Kochani, jak poprawić ten stan, bo stan swojego zdrowia, odporności, podstawą po prostu jest odkwaszanie. Jeżeli rozumiemy, w jaki sposób dochodzi do infekcji wirusowej i kiedy dochodzi do replikacji, to wystarczy wiedzieć, co zastosować. Jeszcze raz powtarzam, na przykład zwykłą sodę. Chociaż są znacznie lepsze środki. Doktor Bodnar stosował amantadynę, przemyski lekarz,
która odkwaszała wnętrze komórki. Która odkwasza wnętrze komórki? Wnętrze komórki odkwaszają cytryniany, ale żeby wiedzieć, jakie mamy pH, to trzeba prowadzić monitoring. Jak ja wchodziłem 12 lat temu na swoją kurację metaboliczną, na wspomaganie metaboliczne organizmu, dzień w dzień, samego rana siusiałem na te papierki, żeby dowiedzieć się, jakie jest pH mojego polanego moczu. I w zależności od tego, jakie było pH, stosowałem odpowiednią ilość, powiedzmy, tego środka. Sprawa załatwiona. Jestem jednym z najdłużej w Polsce propagujących i wdrażających po prostu to wspomaganie metaboliczne. Taki rodzaj jakby kuracji wspomagającej organizm. Takiego specjalnego jedzenia. I widać wówczas, mam tabelę porannego moczu przylepioną na ścianie na przykład toalety, jest długopis, są paseczki, codziennie, dzień w dzień zapisuję i widzę, co się dzieje. Aha, dlaczego mi poszło po to pH w dół? Jaka była przyczyna? Czy coś zjadłem, czy coś wypiłem, czy był jakiś potężny stres? Jak to stresy załatwiają nas. Ja to przeżyłem. Posłuchajcie, miałem taką sytuację, że już przez pół roku stosowania tej kuracji, kiedyś, wiele lat temu, już mam cały czas granatowe paseczki 7,4 bez żadnego problemu i potężny stres. Stres. Była taka sytuacja, że czułem, że aż mi piecze w żołądku. Następnego dnia robię pomiar, tak jak codziennie, nawet nie dlatego, że zobaczymy, był stres, to zobaczymy co. Nie, nie, po prostu nie byłem świadomy. I ten mój paseczek to już nie był żółty tutaj, tylko był taki biało-żółty, czyli przypuszczalnie gdzieś na poziomie 4,9, 4,8. Ja wówczas musiałem zastosować bardzo duże ilości tego środka, po 30 sztuk drażetek dziennie chyba, jak nie więcej, przez tydzień, żeby wyprowadzić się. Stres potwornie zakwasza. A jeżeli stres zakwasza, to stwarzamy w ten sposób kapitalne warunki do tego, żeby nas wirusy po prostu opanowały, dały nam popalić. A tego typu artykuły to co to jest? Straszenie. A straszenie to jest lęk. A lęk to jest stres. To co oni mają na celu? Paranoja. Dlatego nie znoszę wielu tak zwanych ekspertów przyszywanych. Nie jestem ekspertem, sam mówię o tym. Mówię wielokrotnie, nie jestem żadnym autorytetem, nie mam się za takiego absolutnie w żadnym wypadku. Niech każdy robi co chce. Ja podaję wiedzę taką, jaką posiadam. Wypraktykowaną, sprawdzoną przez lata. 12 lat zajmuję się tylko tym wspomaganiem metabolicznym, więc wiem, jak to działa. Masa ludzi z całej Polski, różnych, dzielą się tam ludzie moim telefonem, udzielam jakichś konsultacji, jakichś innych, odpowiadam na pytania i od wielu z tych ludzi, którzy mieli problemy, miałem feedback, informacje zwrotne. Dzięki nim, dzięki tym ludziom dzisiaj wiem, jak działa to wspomaganie metaboliczne. Jest skuteczne, nieskuteczne, jakie dawkowanie, jakie i tak dalej, i tak dalej. Bo widziałem, jak to po prostu działa. Był czasami problem, zastanawiałem się, czułem, wie pan co, trzeba zwiększyć to lub zmniejszyć to i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu dzisiaj jestem w stanie to ewentualnie robić, doradzić każdemu, kto się zgłasza. Bez problemu. Dobrze, kochani, kończymy. Jeszcze raz przypomnę. Jest sytuacja, jaka jest. Ja wiem, że niektórzy obcy, zwłaszcza którzy tutaj wejdą, aha, ale kiedyś miałem taki komentarz, ale sam pan wymyślił dobrą metodę na promocji swoich książek, żeby tylko zarobić. Nie wiem, co rolnicy wymyślili, żeby sprzedawać mleko, masło, sery i tak dalej. Nie wiem, co wymyślili producenci samochodów, żeby sprzedawać swoje samochody. Też opowiadają, robią kanały na YouTube i tam opowiadają o swoich samochodach. No wiecie, to bzdura i tak dalej. Jeżeli ktoś chce, jest do dyspozycji wiedza i konkretne paseczki, można coś z tym zrobić. I sprawa załatwiona. Kochani, mam dla Was oczywiście prośbę o to, żeby się dzielić tą wiedzą, żeby ludzie zaczęli myśleć. Wiedza to jest początek wzrostu świadomości.
Świadomość to jest podstawa zdrowia. Wysoka świadomość. Wy doskonale o tym wiecie, nie muszę wam tego tłumaczyć kompletnie. To jest tylko rodzaj przypomnienia, również dla siebie samego, dlatego że jeżeli ja coś mówię komuś, ucząc innych, uczę samego siebie jeszcze bardziej. Więc dzielcie się linkami, proszę was o komentarze, o subskrypcje. Proszę namówcie swoich znajomych, żeby zasubskrybowali kanał, dlatego że teraz będą powiadomienia o nowych audycjach, żeby nie przegapić czegoś konkretnego, co może być, okaże się dla kogoś bardzo ważne. To może być jeden człowiek na 1000 i to uratujemy kogoś. Jak nie jego, to może kogoś bliskiego i tak dalej. Życzę wam jak zwykle wszelkiego dobra. Głowy do góry przede wszystkim. Chodzi o to, żeby mieć wewnętrzną pewność siebie, że w moim życiu wszystko dzieje się w sposób doskonały. Nawet porażki są doskonałe, bo czegoś mogą nas nauczyć. Nawet umiejętności padania, bo jak upadnę z 10 razy, to w końcu się nauczę tak padać, żeby nie potłuc się. No więc zresztą nie sztuką jest upaść, upadają wszyscy. Ile ja w życiu miałem upadków, to już nie chcę liczyć. Ale sztuką jest się podnieść. Nawet wtedy, kiedy jest bardzo ciężko. Trzeba się podnosić. A więc głowę do góry, piersi do przodu, czyste sumienie mamy. Wpierdziot, bejcy, jak to mówią Rosjanie. Idziemy do przodu. My zwyciężamy. Wszystko. Dobrej nocki, wszystkiego dobrego. Jeżeli oczywiście ktoś wieczorkiem słucha, do widzenia, dobrego poranku. Jeżeli ktoś rano słucha, trzymajcie się doskonale. Popatki. Już tutaj znajduję mój kursorek i zamykamy. Do następnego zobaczenia.